Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie na nowej serii dotyczącej Anno 117 Pax Romana. Moi drodzy widzowie, cieszę się, że trafiliście na ten odcinek, bo będziecie mieli okazję zobaczyć coś, czego jeszcze na YouTubie nie ma. Rozegramy sobie to w ramach kampanii. Rozegramy sobie serię, w której budujemy prawdziwe miasto rzymskie. Mam tutaj przed sobą mapy starożytnego Rzymu. Mam przed sobą filmiki, screeny z tego, jak wyglądał Rzym za czasów starożytnych i takie też miasto spróbujemy odwzorować tutaj w grze Anno 117. Potraktujemy trochę tą grę jako narzędzie do tego, żeby zaprojektować, stworzyć świat, który istniał tysiące lat temu. Będzie to miasto jak najlepiej odwzorowane do rzeczywistości. Także jeżeli jesteście ze mną w tej serii, chcecie zobaczyć, jak wyjdzie budowa miasta opartego na realnych drogach, prawdziwych historycznych wzmiankach o budynkach, o umiejscowieniu tych najważniejszych dla ówczesnego świata świątyń, konstrukcji, to zapraszam Was serdecznie, bo coś takiego będziemy na tej serii tworzyć. To nie będzie standardowe budowanie jak w Anno, klepiąc kwadraty i tak dalej budynków. Nie. Tutaj odwzorujemy miasto takie, jakie było. Więc zapraszam Cię serdecznie, zostaw subskrypcję, zostaw łapkę pod filmem, najlepiej napisz komentarz, że jesteś w tym ze mną. Krótkie wchodzę w to wystarczy. Jak macie możliwość, podbijajcie ten film. Na dole koło przybicia łapki macie też podbicie. Zróbmy z tego naprawdę ciekawą, fajną serię, w której zbudujemy też społeczność, bo bardzo mile widziane będą Wasze wskazówki. Oczywiście będę się tutaj wzorował na mapach, które mam dostępne, ale również od Was, jeżeli takie wsparcie dostanę, wspólnie będziemy w stanie zbudować coś, czego świat YouTube'a jeszcze nie widział. Ok, czyli wszyscy ci, którzy zostają tutaj, oglądamy, łapkujemy, komentujemy i lecimy z tą serią. Jeśli chodzi o takie rzeczy organizacyjne, odcinki będą wrzucane co 3 dni. Dla wspierających odcinki będą 2-3 dostępne do przodu, więc jeżeli ktoś tutaj miałby ochotę zobaczyć to wcześniej, zapraszam. Wspierać można kanał na YouTubie, tym samym dostawać fajne bonusy. Dodatkowo dla wspierających też jest przeznaczony kanał na Discordzie, więc jeżeli ktoś się zdecyduje, to zapraszam do takiego Discorda, tam będziemy mogli sobie też na bieżąco o wszystkim rozmawiać. Natomiast każdy, kto jest zainteresowany grą Anno 117 Pax Romana, zapraszam Was na grupę na Facebooku. Tam mam grupę dla fanów Anno, więc tam tworzymy sobie społeczność, wymieniamy się między graczami informacjami, dodajemy ciekawostki, każdy wrzuca swoje pomysły i pokazuje, jak wygląda jego miasto. Także serdecznie zapraszam, miła, fajna atmosfera. Link do tej grupy macie w opisie, więc serdecznie Was zapraszam. A tymczasem rozejrzyjmy się po mapie. Chciałbym Wam pokazać coś ciekawego. Tutaj ta rzeka jest tak jak na mapie, którą Wam wrzucałem, a teraz spójrzcie, czy widzicie podobieństwo między tym ujęciem
a tym, co za chwilkę będzie? Jest podobne, co? Więc coś takiego będziemy tworzyć, coś takiego będziemy szli. Także serdecznie Was zapraszam. To lecimy w takim razie z budowaniem. Chciałbym Wam też powiedzieć, że ja co jakiś czas będę zatrzymywał nagrywanie z tego względu, żeby nie zanudzić Was też tym procesem myślowym, szukaniem pewnych podobieństw i tak dalej. Więc tak, żebyście też wiedzieli, że po prostu na te najciekawsze momenty sobie będziemy nagrywać. I teraz tak, jak się tutaj rozejrzałem po mapie, ok, no nie ma tutaj, jest punkt wspólny, ta wysepka na środku, jest ta rzeka, prawa, lewa strona, także to sobie wszystko zorganizujemy, ale nie jest to oczywiście, wiecie, kropka w kropkę, tak jak na tych mapach, więc zrobimy sobie najlepiej jak to możliwe, żeby odwzorować to miasto. I z tego co widzę tutaj na mapie, przede wszystkim drogi są od razu przy rzece. Także my sobie pociągniemy taką drogę i pociągniemy sobie ją tu w drugą stronę. Dobra, i na tym cypelku tutaj głównie, może inaczej, pokażę Wam jaki jest plan, taki zarys ogólny, czyli tutaj będzie głównie całe to miasto, cała ta aglomeracja, z tej strony budynki mieszkalne, tutaj jest jakiś większy budynek, to sobie zobaczymy później co to tam jest i też dużo jest po tej stronie wyspy, czyli cały ten cypelek w zasadzie moglibyśmy sobie całe to miejsce tutaj przeznaczyć na zabudowy mieszkalne, ale to oczywiście z czasem, no bo musimy sobie tu wszystkie te sanktuaria i te gruzy usprzątnąć. Także zaczniemy sobie od tego. No i jeszcze jedna rzecz, bo to będzie miasto, czyli zero produkcji, zero jakiegoś tam wydobywania i tak dalej, sadzenia, to będzie samo miasto. Musimy sobie znaleźć też tereny zielone, na którym będziemy sobie robić produkcję i tak mi się tutaj wydaje, że ciekawym miejscem byłoby tutaj, bo po pierwsze mamy lasy, mamy to odstawione troszkę od miasta i jak zrobimy sobie tutaj gdzieś tą zabudowę mieszkalną kolejną, czyli zrobimy sobie tak jakby miasto jedno i miasto drugie, nie? To wtedy cała ta część, którą mamy tutaj, tych lasów, tych rzeczy, tutaj lawenda i tak dalej, to sobie wykorzystamy na część produkcyjną. Więc od tego byśmy sobie zaczęli, bo deski są najważniejsze, aczkolwiek może deski jak deski, kilka domów i kilku pracowników by nam się przydało, więc to co sobie zrobimy, to wzdłuż postaramy się tutaj wybudować domy. Musimy też pamiętać tak naprawdę, wiecie o czym? Że trochę zapomnieliśmy czym są city buildery, bo wszystko robimy na szybko, wszystko robimy tak, żeby jak najszybciej osiągnąć cel, a troszkę zapominamy o tym, co tak naprawdę w tych city builderach jest najważniejsze. A moim zdaniem najważniejsze to zabawa z gry i przede wszystkim te detale, które później tworzą to miasto tak, żeby wyglądało naprawdę spójnie, ciekawie. Wiem, że trochę miejsca będziemy marnować, ale to nie o to też chodzi. Spróbujemy sobie po prostu stworzyć tak, jak to było w rzeczywistości. Dobra, fajnie, że zostają takie tutaj place pomiędzy. My sobie to zagospodarujemy w różną roślinność, w różne takie ciekawe rzeczy, które nam też upiększą okolice. Dobra, mamy takie pierwsze mini osiedle. Oczywiście ja je tutaj będę znacznie powiększał, tak żebyśmy
też tych pracowników mieli tutaj sporo. No ale musimy zacząć od drewna. Czyli tak, wydobywanie. I ja może bym sobie zrobił tutaj pierwsze takie osiedle. Chociaż poczekajcie, bo to jest ta lawenda, to nie chciałbym tego za bardzo tutaj ruszać. To może sobie przejdźmy kawałek dalej. Przejdźmy sobie tutaj gdzieś. I teraz tak, 100% jest dobra. Raz, może dwa. Ok, 98. Dobra, i 3. Tu sobie zrobimy gdzieś nasz taki miejsce, w którym zaopatrzać będziemy się oczywiście w drewno. Te drogi mi tu nieco psują. Może sobie zrobimy tutaj. O, coś takiego. Dobra, i tu byśmy się przydało gdzieś połączyć. Może byśmy się przeszli. Nie, musimy się przejść tędy. Dobra, i tu się zetniemy w tą stronę. Dobra, mamy coś takiego. Później sobie to oczywiście... O, można uporządkować, proszę bardzo. Także od razu sobie to zróbmy. Przyspieszymy sobie. Ja będę też zatrzymywał czas, żeby to nie było tak, że leci nam czas, leci nam kasiora, a my będziemy stratni. Dobra, to jest to i musimy sobie postawić tartaki i magazyn. To tak, możemy sobie ustawić, czekajcie, magazyn. Zrobimy go sobie w tym miejscu. A tu sobie ustawimy, jak usuną ruiny, to sobie ustawimy tartaki gdzieś w tych rejonach. Nawet będzie można jeszcze drwala, myślę, dodać gdzieś tu w okolicy. 60, tutaj się no nie ma za bardzo miejsca na razie. Później się przeniesiemy na te lasy obok, ale no może 3 wystarczy póki co. Dobra, kolejna rzecz, no właśnie, to musimy sobie połączyć to z drogą i z naszym portem. Także polecimy sobie tutaj ścieżką, tylko teraz tą ścieżkę tutaj tak naprawdę najważniejszym będzie przenieść się na most. I teraz ten most, czekajcie, ja sobie muszę zobaczyć to, jak to wygląda. Dobra, już wiem, zbudujemy sobie go tutaj. Zbudujemy go sobie w ten sposób. To będzie ten most nad wysepką, bo będzie jeden most tutaj, jeden przez wyspę przechodzący i jeden zaraz za wyspą. Także to sobie połączymy. I teraz jeszcze tu sobie musimy pojechać. Myślę, że tu może nawet bliżej sobie pójdziemy. Połączymy się z portem. Dobra. Ruiny mamy do usunięcia, także super. 10 desek, bardzo się przyda. Zwęglony chleb. Ok, czyli tutaj został już po poprzednikach. Dobra. I teraz tak. Tartak. Musimy sobie zrobić go. Poczekajcie, może byśmy sobie tak zrobili. Jeden. Nie tak. Tutaj sobie go umieścimy. Coś takiego. Coś takiego. Ach, tu nam troszkę brakło, ale to po prostu go zrobimy. A chociaż nie, na razie zostawmy 2, bo wiecie o co chodzi?
A one też mają dobrą moc przerobową, także myślę, że tragedii nie będzie. Dobra, oni sobie już tu będą produkować te deski. My mamy na tyle, żeby połączyć się w takim razie tutaj i to będzie ten most. On nawet mógłby być nieco dalej, tak jak sobie teraz patrzę, więc możemy sobie zrobić w ten sposób. O, coś takiego. Coś takiego. Dobra, połączymy się teraz z miasteczkiem, znaczy miasteczko połączymy sobie z portem. Ok. Jest w porządku. Musimy sobie dołożyć teraz naszych domostw. I teraz tak, musimy sobie wyprowadzić trochę tych budynków na prosto, bo już mamy, wiecie co, trochę zielonego w okolicy, więc myślę, że powinniśmy sobie to troszkę ustandaryzować. O, coś takiego. I tutaj też, dobra. W tym momencie możemy sobie postawić to wszystko jeszcze. Możemy sobie pojechać. O, właśnie coś takiego. I też tutaj. O, właśnie. I tak też mogłoby być. Dobra. No pewnie, że tu jeszcze wjedzie sobie. Okej. Także, no, mówiłem wam, że to będzie troszkę niestandardowe. Pytanie, czy jest to podejście, wiecie, ekonomiczne, że tracimy miejsce i tak dalej. Wydaje mi się, że jest na wyspie tyle miejsca, że spokojnie sobie to ogarniemy, a to, co tutaj powstanie, to będzie naprawdę coś atrakcyjnie innego, coś, co będzie przypominać nam miasto Rzym, a przynajmniej taką mam właśnie nadzieję. Dobra, robią się te deski powoli, a my sobie pojedziemy dalej tutaj ze ścieżką. Nie. O, czekajcie. Dobra. Fajne przenoszenie, to spoko. Bo tutaj praktycznie do samego końca będą gdzieś właśnie całe to osiedle tych domów. Tak nawet nie do samego końca, bo tutaj widzę... No i właśnie, tu są góry, na mapach tych gór nie widzę, więc to jest troszkę tak inaczej, ale myślę, że one tutaj nie będą przeszkadzać, po prostu sobie potraktujemy jako koniec mapy z tej strony. Dobra, musimy kontrolować przede wszystkim ilość populacji i ilość złota, które nam wypada, żebyśmy się tutaj nie zatracili w tych długach. Dobra, pokażcie mi jak to jest. 10 drewna, no właśnie, 4 drewna są, 10 desek jest, więc teoretycznie jeszcze ten jeden tartak może by miał sens. Jak wiecie, drewno to jest taki materiał, którego idzie najwięcej. Możemy sobie zrobić z tej strony może. Dobra, zróbmy to w takim razie tak, nawet wiecie co? Nawet sobie obróćmy to w ten sposób. Dobra. Tu chyba mi się ścieżka nie zmieści, nie? Dobra, to nic nie szkodzi. Chociaż, prawdę mówiąc, możemy sobie zrobić tak. I tak. Dobra, to też sobie jeszcze objedziemy. Myślę, że dookoła nawet. Dobra. Ok, i tu sobie zrobimy połączenie z tym. W
porządku. Brak towarów, a za chwilkę sobie uzupełnią. Dobra. Pierwsza zakładka poziomu, zapewni trochę żywności. Cała właśnie ta produkcja, akceptuj. Cała ta produkcja żywności, desek i tego wszystkiego będzie po tej stronie, więc mamy też miejsca na to, żeby się swobodnie tutaj poruszać. Oczywiście zrobimy sobie połów ryb. Tak, i postawimy sobie jeszcze do tego magazyn. Dobra. Tak jest w porządku. Zaczyna nam brakować pracowników, więc dostawiamy sobie domy. Myślę, że może byśmy sobie zrobili nawet coś takiego. A to, co tutaj powstanie, to sobie zagospodarujemy na coś ciekawszego. I to, i droga. Dobra. Jest ok. Myślę, że tutaj, gdzie możemy się połakomić na ustawianie takich domów, to możemy spróbować. O, dobra. Czekajcie, coś tutaj, budynek opuszczony. Dobra, no jedzenie za chwilkę będzie, spokojnie, spokojnie, za chwilkę sobie to wszystko będziemy uzupełniać. Dobra, muszę się trochę, wiecie co, muszę się troszkę tutaj rozejrzeć, żeby też się nie okazało, że mi oni tu za chwilkę będą się buntować. Jeszcze nie ma kto się buntować, a oni już będą się buntować. Dobra, uprawa owsa i stoisko z owsianką. Myślę, że to będziemy sobie zrobimy sobie tutaj, tylko jeszcze sobie zerknę, jak to wygląda, czyli tu będziemy mieli osiedle, tam będziemy sobie budować osiedle, dobra. Naprawa uszkodzeń. Mieszkańcy lub inne strony mogą ubiegać się o audiencję u Ciebie. Wybierz ich, aby rozpocząć interakcję. Wyzwolenie. To przekracza nasze możliwości. Wyzwoleniec Cię pozdrawia. Mija Cię wyzwoleniec uginający się pod ciężarem desek, dźwiga jednak swoje brzemię z nadzieją człowieka, który niedawno świętował swoje manumissio. Wyzwolenie z niewoli. Mimo ciężaru, jaki daje mu się we znaki, przystaje i pozdrawia Cię jako swojego namiestnika. Jak mu odpowiesz? Przyjmij jego towary, kup to zaopatrzenie, życz mu powodzenia. Zadowolenie minus 50. Dobra, życz mu powodzenia, po prostu. Lepiej wziąć mniej bez utraty złota i relacji, niż tam więcej, ale to złoto musimy oszczędzać, bo pędzi. Pędzi solidnie. Dobra, my sobie musimy teraz zorganizować miejsce na uprawy. I teraz tak, jak tu będą uprawy lawendy, to sobie ładnie zorganizujemy, to może po drugiej stronie byśmy się wzięli za owies. I teraz tak, coś takiego byśmy sobie zrobili. Tu pociągniemy sobie ścieżkę i w tą stronę, a owies sobie obsadzimy tutaj. Dobra. Myślę, że tak będzie w porządku. Później sobie kolejne dołożymy. Będziemy sobie tutaj wszystko to hodować. Do owsianki jeszcze potrzebujemy stoisko z owsianką. Dobra. Za bardzo będzie oblegany ten magazyn. Coś tak się trochę tego obawiam. Dlatego tak, może byśmy sobie zorganizowali pola tutaj. Tu będą pola i gdzieś tutaj sobie zrobimy w takim razie ten magazyn. Tu sobie pociągniemy na razie w ten sposób drogę do miasta. A my sobie tak, dostawimy magazyn.
To będzie taki magazyn łączący miasto z produkcją, przynajmniej na razie. I do tego sobie zrobimy tutaj produkcję. Stoisko z owsianką. Tylko pytanie, czy to stoisko nie lepiej by sobie na przykład wcisnąć, tylko pytanie, nie wiem. Stoisko brzmi jak jakieś coś do handlowania, nie? A takie rzeczy lepiej byłoby robić w mieście. A jeżeli to jest coś, co produkuje owsiankę, no to lepiej w produkcji, nie? Dobra, coś tutaj doradco chciałbym powiedzieć. Twój lud ma co jeść. Twoja biegłość w rachunkach przydaje ci się bardziej niż tego oczekiwałem. Dobra. Ominiemy sobie to na razie. Cesarskie zaproszenie. Otrzymujesz zaproszenie od cesarza Luciusa i cesarzowej Julii na wieczerzę w ich willi. Zabierzesz ze sobą jakieś danie w prezencie? No, zabierz sardynki oczywiście. Twoi domownicy przygotowują tacy sardynek. Ich zapach jest ożywczy, to na pewno. Aha, czyli tutaj mógłbym się udać na ten. No to dobra, to jeszcze poczekamy. Na razie musimy cisnąć. Pracowników mamy tak na styku. Najważniejsze, że mają już co jeść. Za chwilkę sobie odblokujemy właśnie służbę publiczną, targowisko i karczma. Dobra. I teraz tak, żeby to miało sens i żeby właśnie sięgało ładnie nam po tych mieszkaniach, to musimy sobie gdzieś tutaj to zagospodarować. Ja przyjmuję te budynki, które są związane właśnie z targowiskiem, z karczmą, te wszystkie rzeczy, które poprawiają byt naszych mieszkańców jako tereny mieszkalne, czyli traktuję to jako budynek mieszkalny, tak samo jak te, z tego względu, że wiecie, na tych mapach to aż tak szczegółowo nie jest pokazane, w których rejonach takie rzeczy się mieszczą, są pokazane właśnie te duże, nie? Tak jak widzieliście na początku, czyli Kolosea, świątynie, jakieś tam Forum Romanum i tak dalej, to wszystko jest ładnie pokazane i te główne budynki będziemy sobie lokować, ale no to wszystko, co jest związane z budynkami, będziemy sobie montować tutaj gdzieś pomiędzy. I taki też straganik sobie z targowiskiem zrobimy w tym miejscu. Dobra, i tutaj polecimy sobie dalej z tą zabudową do góry. Co mamy jeszcze? Karczmę. Karczma też musiałaby być gdzieś w tych rejonach. Tutaj co prawda mi nie łapie wszystkich. Pokażcie mi z tej strony. Dobra, jeden będzie niezadowolony. Ale wiecie jak to jest. Wszystkim się nie da dogodzić. Niestety. Dobra, zróbmy sobie to tak. Mamy karczmę, która też tutaj sięga. No co prawda temu nie sięgnie, no ale no, może mu sąsiedzi przyniosą. Dobra. Mamy tą karczmę. W tym momencie powinniśmy mieć już dostęp do służby publicznej i za chwilkę jeszcze wjedzie moda do naszego miasta. Dobra, ryby się zaczynają pojawiać, za chwilkę też może owsianka. Na razie czekają na zbiory. Dobra. To co? Lecimy, myślę, dalej z budynkami mieszkalnymi, bo też to jest kwestia tego, że to są podatki, nie? To są nasze podatki. Dobra, tutaj sobie urządzimy coś takiego. Nawet szczerze mówiąc moglibyśmy na razie sobie pojechać, tu sobie zrobimy przerwę. Dobra. Tak. I tak.
Okej, dobra, i jakiś budyneczek tu się zmieści, czy przesadziłem? Przesadziłem, dobra. Fajnie by było postawić tu. O, może nawet jeszcze jeden by się zmieścił. Dobra. Coś takiego. W porządku. I z tej strony myślę, że też moglibyśmy dostawić jeszcze coś. Też nie chcę przesadzić, bo po tej stronie tutaj będziemy musieli już robić jakieś mniejsze koloseum. Nie wiem, czy takie będzie w ogóle możliwe do zbudowania, ale w tym momencie tu będzie koloseum, tu będzie taki rynek. Tutaj będą jakieś domy jeszcze z tyłu. Pytanie, czy to będą domy, czy coś właśnie z takiego. Na razie sobie zostawimy ten teren. Możemy sobie polecieć jeszcze tutaj za karczmą, czyli sobie zrobimy w ten sposób. Tu się dołączymy ładnie do tej drogi. To sobie zostawimy na jakieś upiększanie. I tutaj... O, dobra. Jest ok. I tu już myślę zakończymy. Nie pójdziemy dalej z tymi budynkami, bo tu będzie też jakiś większy jeden budynek. My sobie odbijemy teraz uliczką. Tak jak tutaj patrzę na tą mapę, to jesteśmy... Czekajcie. Jesteśmy teraz w tym miejscu. Tu. No dobra. To będziemy musieli sobie przebić troszkę. Czekajcie, jeszcze sobie zobaczę. Dobra, ja za chwilkę zatrzymam, posprawdzam sobie, za chwilkę do Was wracam. Dobra, już tak mniej więcej się zorientowałem. Muszę przenieść sobie te budynki o jeden dalej, żebyśmy mogli sobie puścić tutaj drogę. Przejdziemy już tu, czy nie? Przejdziemy jeszcze o jeden, dobra. Tak, i w tym momencie ok. I w tym momencie musimy sobie popatrzeć na to trochę z góry i puścić sobie ścieżkę w tą stronę. Tutaj będzie cały taki teren przeznaczony właśnie na to, co tutaj widzę, to jakieś półkoloseum, jakieś miejsce na igrzyska, ogrody, jakieś takie rzeczy, więc sobie to zorganizujemy. Po tej stronie możemy stawiać dalej tutaj budynki mieszkalne, więc tak sobie to też zorganizujemy. Może tak, drogę sobie jeszcze przepuścimy tutaj. Może tak jakoś, czekajcie. Tu i tu sobie połączymy z tym. O, właśnie, coś takiego. A w tym momencie tutaj możemy polecieć z budynkami. Jakiś tu się nam zmieści, jakiś tu się zmieści. Dobra. Jest w porządku i sobie wpuścimy drogę jeszcze do środka. Może inaczej. Pokażcie mi, czy ja mógłbym tak zrobić. Tu. A dobra, dajmy go, to może będzie pasował. Jest ok. A tu już mu przyblokujemy dostęp. Dobra. Czyli tak, to sobie owiniemy tu, w tą stronę i tutaj. Ok. Tak. I jeszcze jeden domek wypełnić tą lukę tutaj. Dobra. I mu puścimy drogę w ten sposób. Ok. Mamy to. Dobra, o fajnie. Pracowników już mamy sporo. To złoto mnie trochę martwi, bo na razie jesteśmy trochę na minusie. No ale dobra. Za chwilkę powinno się, przynajmniej mam nadzieję, zmieniać.
Ok, ładnie łapie nam tutaj targowisko. Karczma też ładnie łapie, te ostatnie budynki mają problem, ale to gdzieś tam im to wszystko później poprawimy. Dobra. Pracowników mamy nadstan, możemy się zająć modą, więc odblokujmy sobie. Dobra, toniki i pilos. I tutaj sobie zrobimy to w ramach naszych terenów produkcyjnych. Czyli tak, musimy sobie zasadzić konopie. Proszę bardzo. Teraz tak, jakbyśmy sobie tutaj będziemy stawiać domy z lawendy, pola będą gdzieś tutaj, więc ten obszar sobie zostawię na lawendę. Tu sobie zostawię obszar jeszcze na owiec, czy jakieś inne może będą tutaj zboża, więc niech tak będzie. To co? My z tą konopią przejdziemy się może tutaj gdzieś w środeczek, tu pomiędzy. Dobra, myślę, że będzie w porządku. Tak, i tu sobie obsadzimy to do końca. Ok, i takie coś. Jeden, on wejdzie tu? Jest, idealnie. Dobra. Mamy uprawę konopi i zajęlibyśmy się jeszcze tutaj warsztatem. Tylko tu musimy sobie dodać ścieżkę. W ogóle sobie obtoczymy to do końca. Ok, wiecie co? Od razu sobie zrobię, żeby to tak w miarę fajnie wyglądało. Zrobimy sobie drugi. O, i ten drugi sobie jeszcze obsadzimy tutaj. Pociągniemy sobie od razu. Tak. I zobaczmy, dokąd przejdziemy. Uda się to, czy się nie uda? Ach, braknie nam tak niewiele. Jeden. To musimy sobie... Czekajcie, damy radę jeden kawałeczek stąd. I drugi kawałeczek sobie damy tu. Dobra, oj fajnie. Tutaj wzdłuż drogi ładnie te pola konopi będą wyglądać. A w tym momencie mamy warsztat przędzarza. Może damy go z tej strony. O, coś takiego. W porządku. To powinny być tutaj już ubrania uzupełnione. Do tego możemy jeszcze zobaczyć na ten pilos. O, owczarnia, super. Owczarnia i wytwórca pilosów, czyli ubierzmy naszych tutaj mieszkańców. Taką owczarnię moglibyśmy sobie zrobić na drugiej połowie tutaj, nie? Myślę, że pociągniemy sobie drogę. O, odbicie tutaj i w tym momencie owczarnię sobie posadzimy, założymy w tym miejscu. Tak. I co mamy? 3. Ale zróbmy sobie to samo. O, wiecie co? Nawet bym sobie spróbował tak to zrobić. No, dawaj, co ty się tak... O. Tak i tak. I obok oczywiście druga, żeby ładnie to nam zagrało. O, jak się to nawet symetrycznie wszystko zadziało. Droga, piękna sprawa. Później sobie możemy poszerzyć, dołożyć kolejne owczarnie tutaj, nie? Żeby to tak wszystko ładnie wyglądało. I w tym momencie wytwórca pilosów też damy go sobie przy... Tylko jakby go tu... Myślę, że tak, czekajcie.
tak sobie zrobimy, a tu pociągniemy drogę. Może zróbmy coś takiego. O. W porządku. Jest. Dobra, no jeszcze nie, a musimy sobie uruchomić czas. W tym momencie wystartowaliśmy, ale to jest czas też naszego odcinka, bo myślę, że takie 40-minutowe będą w sam raz, dlatego żeby sobie tutaj śledzić losy naszego miasta, Rzymu, który stawiamy na bazie istniejących map. Więc pauzujemy, dalej działamy sobie w kolejnym odcinku. Przypominam, jeżeli podoba Wam się odcinek, jeżeli wchodzicie ze mną w tą serię, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie łapki pod tym filmem, budujmy razem społeczność. Zapraszam Was na grupę na Facebooka, zapraszam do wspierania kanału. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się, cześć!